Hi everyone, my name is Isabella. Welcome to my kitchen. Witajcie kochani, na imię mam Izabela i witam Was w swojej kuchni. Today we are going to celebrate Garlic Day by making a garlic soup with some meatballs. Moi drodzy, dzisiaj jest dzień czosnku, więc aby go uczcić, zrobimy dzisiaj góralską zupę, czosnniankę. O, żeby dobrze powiedzieć, wymówić góralską czosnniankę z pulpecikami z baromy. Także dzisiaj zrobimy taką fajną zupkę, przygotujemy, a w międzyczasie jeszcze zrobimy bezglutenowy chleb gryczany na baromie. So in addition to making the Highlanders soup, a garlic soup to celebrate a garlic with soup with meatballs, then we will also, in addition, we're going to make steamed end of aroma steamed buckwheat bread. It's gluten-free and it's extremely tasty, or so I've been told. So we are going to give it a try as well. So let's start. So thank you for joining Facebook, Instagram, and YouTube. Please share, please give likes, share, give a heart if you like the content, share with others so they can join us as well. So let's just start off, okay? So yes, the Thermomix is on. So as always, from the main screen, touch on the three lines in the top left corner, and we go to my week as I've already prepared the ingredients for our recipe. Actually, no, that would be last cooked or recently cooked, then it was the other Thermomix. So here we're going to just go to exactly my week, and we are going to start on this soup. It's going to supposedly be very garlicky, but very tasty. So we're just going to hit start cooking. Także moi drodzy, z głównego ekranu wchodzimy na 3 kreski w lewym górnym rogu, idziemy do naszego tygodnia i tam znajdziemy zupę, którą na dzisiaj zaprogramowałam nam, tak? I od czego zaczynamy? Zaczynamy od 100 gram cebuli. What do we start off with? 100 grams of onions. Okay, so this is going to be the meatballs. I know I had it weighed out, so we should be, plus minus 4 should be good. And we need a clove or 2 of garlic, ząbek, 2 czosnku, oczywiście zawsze musi być więcej, and 15 grams of a rapeseed oil, canola oil, 15 gram oleju rzepakowego wlewamy. Świetnie, bo mamy miarkę. Mamy wagę, więc nie musimy sobie odmierzać, także mniej więcej 15 gram to jest około 1 łyżki. Zamykamy. 15 grams is about 1 tablespoon. So we close this up with our measuring cup intact. 5 seconds, speed 5. Obroty 5 sekund. Naszego mięska, także już wyciągamy w międzyczasie. Grab the bowl because I didn't get one for our meatballs, okay? So this is what we have after just 5 seconds. So if you don't like chopping onions or garlic, well, this is one of the alternatives. Więc tak wygląda nasza cebulka po 5 sekundach z czosnkiem, więc jeżeli nie lubicie siekać, kroić cebuli, także Thermomix jest jedną z alternatyw, tak? Którą możemy wykorzystać, jeżeli nie lubimy kroić, nie lubimy płakać. Witam, odezwijcie się, please say hi, where you're from, and yes, because I will see your names, także odezwijcie się, skąd jesteście, bo imiona wasze będę widziała. So, okay, scrape that down. We need to set this for 3 minutes, and we need to put the simmering basket on top. 3 minuty, moi drodzy, koszyczek wstawiamy na górę naszą pokrywkę i teraz należy naszą baromę i wkład baromy pędzelkiem wysmarować olejem. So now we need to put some oil using a brush on our varoma and our varoma tray. So we have some oil here. So what I usually do is put some oil in the corner, więc ja z reguły troszeczkę oleju wlewam tak w bruk i potem wtedy pędzelkiem sobie smaruję. I w momencie, kiedy już posmaruję po otworach,
to wtedy stawiam na naszą przykrywkę. So because there is a little bit more oil than necessary, once I do spread the oil around our varoma, then I do use our tray for the drippings. Także naszą przykrywkę, not the tray, the lid. Także naszą pokrywkę możemy użyć, aby właśnie skapywało nam tam wszystko. So we don't get our counter dirty. Także w takiej sytuacji nasz blat kuchenny nie będzie brudny od oleju, tak? Także teraz ponownie wlałam trochę oleju. So again, I placed some oil at an angle and I'm spreading this around as well. Także rozpracowałam to naszym pędzelkiem po naszym wkładzie waromy również, tak? No i oczywiście zostawiamy to chwilowo jeszcze na przykrywce. So temporarily we're going to keep this or leave it with on our varoma lid to hold the drippings. Witam Anię, bardzo mi miło, że jesteś. Kto jeszcze? Odezwijcie się, bo nie wszystkich widzę. So Anna has joined, and thank you for joining us. So also Wednesday used to be our soup day, and that's another reason why I chose this soup. And it's garlic day, so we're celebrating garlic. Także jak Wam wspomniałam, dzisiaj jest dzień czosnku, więc będziemy czcić czosnek właśnie w tej zupie. A dlaczego wybrałam zupę dzisiaj? Dlatego, witaj Wojtku, dlatego że w środę z reguły gotowaliśmy kiedyś zupy, czy też makaron, tak, ryż, ale z reguły to były zupy. Także mamy jeszcze kilka sekund. We have a few more seconds left. As you can see, the aromas, the sautéing, outstanding, yes. Także zapachy unoszą się w kuchni, naprawdę warto nie mieć tego bałaganu, jak nam się smaży ta cebula. It's actually worth not having a mess when we are frying our onions. Let me grab a plate to grab the steam off of our simmering basket. So now we add 500 grams of meat. Teraz dodajemy 500 gram mięsa. We can choose what we want. We can use mixed minced meat, or we can use one type. The suggestion is beef and pork. I'm actually using turkey. Także sugestia jest, aby użyć mięsa mieszanego wołowo-wieprzowego. Ja akurat używam z indyka. Jedno jajko. We need one egg. That's one thing I didn't take out of the fridge. So let me grab that. Please remember not to, I'm glad there is an egg left in the fridge. I guess I cooked too many of them recently. So please remember not to crack your eggs on your mixing bowl. Także dobrze, że było jeszcze jedno jajko ostatnie w lodówce, także wbijamy je. Zapomniałam dołożyć, tak? Pamiętajmy, że nie rozbijamy jajek na pokrywie naszego naczynia miksującego. And if we have a garden, we save the eggshells for feeding our feeding our future vegetables. Także jeżeli mamy ogródek, to oczywiście zostawiamy skorupkę, aby dorzucić do naszego ogródka dla naszych przyszłych warzyw, tak? 50 gram bułki tartej. Ja używam mielonych płatków owsianych, żeby nasz przepis był bezglutenowy. So 50 grams of this is in Polish, so 50 grams of breadcrumbs. Instead of breadcrumbs, witaj Bogusia, we are going to use ground oatmeal in order to make this gluten-free. So I'm going to add a little bit more because turkey is not as firm meat, ground turkey. So I want to add more to make sure that it's firmer when I'm forming the meatballs. So I'm adding, 70 should be good. Okay, around 70. Także dodaję, ponieważ używam tylko mięsa z indyka, dodaję trochę więcej, około 70 gram zamiast 50 naszych płatków owsianych, dlatego że mięso, hi Sandra, dlatego że mięso z indyka jest troszeczkę luźniejsze, więc potrzebuję więcej, żeby ściągnąć wilgoć, tak? 2 łyżeczki majeranku, 2 teaspoons of marjoram leaves, and
This much in your hand is, in your palm is about a teaspoon. Także mniej więcej tyle to jest nasza łyżeczka. Tak kiedyś babcia mnie nauczyła, że to jest około łyżeczki, tak? Także nie musimy nic innego używać. Tak, troszeczkę soli, także łyżeczkę soli. Aha, także mam tutaj, moi drodzy, swoją solniczkę i pieprzniczkę. So, I guess using a lot in the kitchen. Okay, so 1 teaspoon of salt. That's why I have these containers. I don't know why I like them so much. You got used to them. It says about 3/4 teaspoons of black pepper. I'm going to go with about a teaspoon just to make it teeny bitty spicy. Hi, Aneta. So nice to see you. Cześć, cześć. Witam. And now we close this up. Include our measuring cup. Insert our measuring cup and mix this for about 20 seconds at speed 3. Także zamykamy, pokrywka, miareczka, 20 sekund, obroty 3, mieszamy nasze mięso. Witaj Beato, miło, że jesteś. Say hi. O, Edytko, prawda? Tak, dziękuję Ci bardzo, jak zawsze jesteś niesamowicie miła. Edytka is joining us from Poland and she's saying that the Noir is a beautiful Thermomix and she is complimenting me as well. So I greatly appreciate that. So look what we have, 20 minutes, okay? And this is mixed together. So now we put this into our, a bowl, transfer it to a bowl, and we are going to let it stand for a bit, about 10 minutes. Także przekładamy nasze mięso na około 10 minut do miski, zanim będziemy formować nasze pulpety. So about 10 minutes before we're going to form our meatballs. In the meantime, we're going to continue with the recipe because we're going to need to add a few more things in there, right? Okay. So, okay. Not scraping this down fully because this is going to be in our soup. Nie do końca, tak nie trzeba dokładnie wygarniać naszego mięsa z naszego naczynia miksującego, bo będziemy tutaj kontynuować z naszą zupą. So I'm not going to form the meatballs just yet. We're going to continue. So now we add about 20 grams of garlic. Także teraz dodajemy, moi drodzy, o, witam Cię Jolu, bardzo miło, że jesteś. About 20 grams of garlic. A couple more. As you can see, I have a whole bowl prepared. Are we at 20? Yes, so let's put one more. And we close this up. Zamykamy 3 sekundy, obroty 8. So 3 seconds, speed 8. And we will need to transfer this. Okay, so let's grab another bowl. To też przekładamy, moi drodzy, do miseczki. Ale zobaczcie, co mamy. 3 seconds, speed 8, 3 sekundy, obroty 8 i zobaczcie, co mamy. Także jest to fantastyczne, że możemy właśnie tak szybciutko mieć posiekane nasze warzywa. So as I mentioned before, we don't need to worry about the leftovers in our mixing bowl because all of this is going to be incorporated in our soup. Także nie musimy się martwić o to, co nam zostaje w naczyniu miksującym, jak wspomniałam już wcześniej, dlatego że to wszystko i tak wyląduje w naszej zupie. Także wygarniamy mniej więcej. Okay, just about. Okay, let's continue. Very intrigued by this soup. Bardzo mnie interesuje ta zupa. I teraz wkładamy około 70 do 75 gram czosnku. So now we add another 70 to 75 grams of garlic. O tak, właśnie, dziękuję Ci bardzo, Wojtku. Staram się prowadzić kuchnię bezglutenową, jak tylko się da, więc dlatego właśnie wstawiam inne zamienniki. So Wojtek is watching us from Poland and he's saying that it's great that I'm talking about other things that we can use, for example, instead of breadcrumbs, right? But that's because I try to cook gluten-free in the house. So I appreciate that. Thank you. So about 300 grams of onions.
And now we close this up. Więc 300 gram jeszcze cebuli dodałam do naszego czosnku. Zamykamy. Close this up 5 seconds, speed 5. 5 sekund, obroty w międzyczasie. Nobody's saying hi on Instagram, but we do have viewers, so I greatly appreciate that. And yes, somebody's there on YouTube as well. Także 5 sekund. Zobaczcie. Co mamy? 5 seconds. That's all it took. So let's crank down. And now the next step is to add about 150 grams of bacon, smoked bacon, or 70 grams of just fat trimmings. Także następny krok, moi drodzy, to jest dodać około 150 gram boczku wędzonego lub 70 gram wędzonej słoniny. Domowy boczek. This is homemade or home smoked. So I'm adding this bacon. It's actually pretty lean. It smells so good. Także bardzo chudy boczuś, pachnie nieziemsko, bo domowej roboty, wędzony oczywiście. I teraz zamykamy, stawiamy nasz koszyczek i będziemy podsmażać, dusić naszą cebulę z boczkiem i z czosnkiem. So now for about 10 minutes we are going to saute our onions, our garlic with our home smoked bacon. I'm sure the aromas are going to come out very shortly. So this is the time where I'm going to form our meatballs, okay? And let me grab a bowl with some water. No bowl. Okay, something else. Okay, a cup. Okay, so let's grab some water. Water is going to allow us to make sure that they're really looking nicely. So teraz, moi drodzy, jak widzieliście, nie mogłam znaleźć sobie niczego do wody, ale woda pomoże nam uformować ładne, takie fajne pulpeciki, żeby były mniej więcej równe, żeby tam nie było takiego sterczenia z nich, tak? So we're forming those meatballs while we are sauteing our onions and bacon and our garlic. Także robimy sobie hi Ramona, hi Grażynka. So we are making the meatballs and tak, robimy pulpeciki, a w międzyczasie nam się cebulka podsmaża, tak? Także powiedzcie mi, co może dzisiaj wy gotujecie. Może coś mi podpowiecie. Dzisiaj celebrujemy, dla tych, którzy dopiero do nas dołączają, dzisiaj obchodzimy Dzień Czosnku, więc przygotowujemy zupę czosnkową, a właściwie to się nazywa góralska czosnianka, więc ciężko się to wymawia. Ponieważ w środę z reguły robiliśmy zawsze zupy na live'ach, więc dlatego właśnie wybór padł na zupę. So for those of you who are just joining, today we are celebrating Garlic Day. And we are making garlic soup, Highlanders garlic soup with some meatballs. Więc robimy tą zupę z pulpecikami. Te pulpeciki będą się nam na parze przygotowywały, parowały, tak, do naszej zupy, żebyśmy mogli zjeść później. Aromaty tu podsmażonej cebulki, w ogóle majeranek, no normalnie już jest, słuchajcie, odlot smakowy i aromatyczny. So already with the sauteed garlic and onions that are in our meatballs, and then the aromas starting to come out from the mixing bowl. This is going to be tasty. Także myślę, że będzie to strzał w dziesiątkę. Jak wiecie, staram się z reguły, po raz pierwszy przygotowuję przepisy z wami na live. So as you already know, I usually try recipes for the first time when I'm cooking live. And I admit it, you know, so that's why when there are mistakes, you know, we're just only human. So I rather make the mistakes with you and have you laugh about it with me, you know, because it's going to, it makes it entertaining as well. Także mam nadzieję, że ta zupa będzie tak pyszna, jak wygląda i jak już aromaty się unoszą. Jak wiecie, z reguły wszystko przygotowuję, bardzo rzadko mi się zdarza, żebym coś przygotowywała wcześniej, także z reguły gotując z wami na live'ach przygotowuję przepisy po raz pierwszy, ale przyznaję się do tego, więc jeżeli coś nam nie wychodzi, no to dlatego, że nie robiłam tego wcześniej, ale przynajmniej wtedy mamy ubaw na live'ie, tak? Jak to się mówi, telewizja na żywo. Co prawda do telewizji nam daleko,
ale skoro jesteście i oglądacie, to znaczy, że też jesteście moimi widzami i chyba fanami, bo widzę niektórych z Was wracających, tak, do mnie. So this is far away from a TV, but it is live, and some of you are coming back on a regular basis, and I greatly appreciate that. So aromas are awesome. We have a few more minutes of the steaming. Także aromaty super. Jeszcze parę minut, żeby nam się nad steaming, sautéing, jeszcze parę minut podsmażania, więc starczy mi czasu akurat właśnie, aby umyć ręce w międzyczasie. Wiecie co? No cóż, jadamy tatara surowego. We eat tartar, right? It's raw meat. This is good. I like this. Not everybody ate in the house today, but I see that they're quiet. Jeszcze nie wszyscy, moi drodzy, jedli dzisiaj w domu obiad, ale są w miarę spokojni, nie przeszkadzają nam. I guess lunch was late. Już, moi drodzy, wracam do Was. Piszcie komentarze, to zaraz będę czytała, a myję po prostu ręce z tego mięsa i oczywiście opisywania. Please ask questions, comment, and I'll be with you very, very shortly. As you saw, my hands were quite dirty, so I'm washing them off from the meat and of course from the licking before I continue cooking. Także dobrze, ręce umyte. Odstawiamy to, czego nie potrzebujemy. Let me get rid of things that we don't need in the meantime. Okay. Less of a mess. Okay. Także mamy Ramonę, tak, mamy Grażynkę. Tutaj mamy też Anetko. Cześć, bardzo mi miło, że jesteś. And we have Ola Amiga, the cooking robot. I don't remember your name, but I know that we know each other. It just is not clicking. Także mamy kogoś tak na Instagramie, mamy parę osób, Anetkę i jeszcze jedną osobę, której imienia nie pamiętam, z pseudo. Okay, to mamy odłożone. Majeranek też możemy schować. We can put away our spices. We can actually grow marjoram in our gardens. Nie wiem, czy wiecie, że majeranek również możemy hodować w swoich ogródkach i naprawdę te zioła hodowane w ogródkach są absolutnie niezastąpione w porównaniu do tego, co kupujemy w sklepach. Więc jeżeli nawet mamy mało miejsca, możemy postawić sobie doniczkę, do której możemy wysadzić różne zioła, to naprawdę bardzo Wam to polecam. So I don't know if you have, even if you don't have gardens, but you have a little bit of space where you can put a pot of soil, where you can put herbs, plant herbs for the season. I highly recommend that because the taste is just absolutely underestimated if you're used to store-bought spices or herbs. So I was saying marjoram can be grown. It's also an annual in I'm in zone 7. So in zone 7, it is an annual. I do have seedlings started already, and just the aromas are unbelievable. But for those of you who know me, who watch me all the time, then you already know that we are actually going to use some mint today. I'm looking around. Okay, yes, there's some mint to be used today as well in our soup, and that's also from the garden. I don't think we're going to actually stay that long, but look at this. The mint is already growing. I wanted to show you a stalk, and then there's a bunch of mint leaves already. Także pewnie nie zostaniemy dzisiaj tak długo, ale właśnie mięta do zupy również będzie dodawana z ogródka. Włączę tutaj Thermomix, tak? Bo zaraz będziemy robić transfer i będziemy do tyłu i będziemy kontynuować z drugim naszym przepisem. So shortly we're going to transfer, just a couple more minutes, we're going to transfer our soup to the back, and we are going to continue with our next recipe, the gluten-free buckwheat bread. Moi drodzy, dla tych, którzy nie znają mnie za dobrze albo dopiero dołączacie do nas, to na imię mam Izabela i jestem z Long Island, no i jestem konsultantką Thermomixu.
Mam tutaj swój zespół, jestem team liderką na Long Island w Nowym Jorku, więc jeżeli macie Thermomixy i chcecie dołączyć do naszego zespołu, to serdecznie zapraszam. Natomiast jeśli ich nie macie, to również możecie dołączyć do naszego zespołu i nawet mieć swój Thermomix za darmo. Także zapraszam do kontaktu zainteresowanych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli się odezwiecie i powiecie mi, co myślicie na ten temat. Albo podzielcie się swoimi ulubionymi przepisami. For those of you who don't know me, let me introduce myself. We have another minute. For those of you just joining, my name is Isabella. I'm from Long Island in New York, and I'm a team leader here. So if you're interested in joining our team, if you have a Thermomix, great. If you don't have your Thermomix, you can even have yours for free. So ask me for more details. Let me know, because we are continuously growing in the US market. So we're continuously looking for people to join us. And I would love for you to let me know what you think about that. Maybe you're hesitant about purchasing a Thermomix. Let me know. I will help you out. So whether you are from New York or not, you can still contact me. However, you do need to be in the continental US. Także czy jesteście z Nowego Jorku, czy nie, abyście byli ze Stanów Zjednoczonych, to zapraszam do kontaktu po więcej informacji. Widzę, że tak jest. Prawda. Wojtek is writing, hi Agnieszka, Wojtek is writing that any mistakes in a recipe create new recipes, and that is how those recipes do, because of our mistakes, are created. And even in not even in cooking as well, we uncover new flavors all the time. So it's okay to be experimental in the kitchen. Także tak jak Wojtek napisał, pomyłki w gotowaniu to nie są pomyłki, tylko kreujemy w ten sposób, tworzymy nowe przepisy i dzięki temu odkrywamy nowe smaki, a kuchnia oczywiście jest tak jak książka, to poezja, tak? Więc świetnie jest, jeżeli możemy odkrywać przez pomyłki, odkrywać nowe smaki. It smells amazing. Witam Cię, Elu. Ella joined us. Thank you. Okay, so now we are going to continue. And now we are going to add, instead of just water, we are going to add stock that I already had made. And this way we're skipping adding a bouillon cube or a meat paste. Także moi drodzy, zamiast wody dodamy teraz wywaru mięsnego, wcześniej ugotowanego i zamiast wody i kostki rosołowej, tak, to dodajemy właśnie już mięsny cały wywar. Troszeczkę uzupełnimy wodą, bo nie mamy wystarczającej ilości płynu. So I am going to add a little bit of water because I don't have enough of the stock. So 1100, yep, okay. Także dolaliśmy troszeczkę wody. I teraz tak, przeskakujemy nasz bulion. We skip our bouillon or vegetable stock, and now we add 400 grams of cubed potatoes. Dodajemy teraz 400 gram ziemniaków pokrojonych w kostkę. Oczywiście możemy dodać mniej lub więcej według naszego życzenia, a może macie ochotę na inne korzeniowe warzywa zamiast samych ziemniaków. So of course these don't have to be just potatoes, because maybe you're in the mood to have some other root vegetables. So it can be carrots, it can be turnip, parsnip, whatever you like, right? 2 laurel leaves, and of course bay leaves. Of course, one. I'm adding 2. 1 czy 2 listki laurowe, znaczy 1, ja dodaję 2. 2 ziarna ziela angielskiego, daję ich kilka, dlatego że lubię po prostu ten smak. And a few more than 2 of allspice, because I love the aroma. So now we close this up. Zamykamy i nakładamy waromę. So we close this up and we're going to put our varoma with our meatballs on top. So this is where I'm going to transfer this to cook in the Thermomix in the back. And we are going to, yes, we are resuming the recipe. Oh, wrong spot. I need to advance a few steps. Kilka kroków do przodu. So now, just to show those that just joined, here are our meatballs, okay? And we're putting this on top of our lid.
and close this up and start up the varoma for 20 minutes, speed 2. And let me put the fan on, okay? And now we're going to make our bread. Także moi drodzy, teraz mamy chwilę czasu i będziemy robić nasz chleb. So this is a gluten-free, okay, let me get rid of the spatula and grab another. This is gluten-free bread. It's buckwheat bread. Jest to bezglutenowy tylko gryczany, troszeczkę będziemy tam mieli dodatków i będzie on robiony na parze. It's going to be steamed, and because it's going to be steamed, we do not need to give it time to proof, ponieważ ten chleb będzie robiony, pieczony tak na parze, więc dlatego nie potrzebujemy go odstawiać, bo jest na drożdżach, aby nam urósł. Więc tak, idziemy do domku, we go home and we go to my wheat, three lines top left corner, and the bread. It is also in Polish. I believe the recipe is available in English, but you can use gluten, not gluten-free. You can use Google Translate in order to translate the recipes. But if you're not familiar with that, let me know. I'll help you out. Yes, we are starting a new recipe, and we need to grease a pan with some butter. Także zaczynamy nowy przepis i mamy naszą foremkę keksową wysmarować masełkiem. So that is done already. And we add 300 grams of unroasted buckwheat. Wsypujemy 300 gram niepalonej kaszy gryczanej. If you happen to have buckwheat flour, go ahead and use that, and we just skip this step of where we mill our buckwheat. Jeżeli macie mąkę gryczaną, jak najbardziej przeskakujemy ten krok, wsypujemy naszą mąkę, oczywiście nie potrzebujemy już mąki ponownie mielić. However, flours are more expensive than seeds. So if you buy in bulk because you use it a lot, then of course, and you have a Thermomix, then you can just mill your own flours. Także jeżeli, moi drodzy, macie Thermomixy, to jak najbardziej nie potrzebujecie kupować mąk, które są droższe, o wiele droższe niż samo ziarno. Włączyłam nasz Thermomix na 30 sekund obrotu dwóch. So I'm milling the seeds at speed of 10 for 30 seconds, okay? Hi Sonia, so nice to see you. Thank you for joining. So we have just a few more seconds. There we go. Now, let's see what we have after 30 seconds. Zobaczmy, co mamy po 30 sekundach. Zobaczcie, no mamy mąkę. What else can we have? We have flour, right? So just scrape this down to the bottom of our mixing bowl from the walls. Także sterniamy kopystką na dno naczynia miksującego. And I am going to scrape some off the lid as well. Troszeczkę zgarnę kopystką oczywiście również z naszej pokrywki, bo też troszeczkę się przykleiło. Okay, so this is good. Now, we add 300 grams of water, 300 gram wody. Amazing that we have, or amazing, outstanding that we have a scale. We don't need to use measuring cups. We're just pouring things in or throwing things in. Także świetnie, że mamy wagę, dlatego że nie musimy odmierzać, nie musimy używać miarek. O, witam Cię Basiu, witam Cię Teresko. 20 grams of fresh yeast. 20 gram świeżych drożdży. Okay. Almost there. Już prawie mamy 20 gram, tak? Jeszcze troszeczkę. Okay. So 20 grams it is. 20 gram świeżych drożdży. And 15 grams of sugar or honey, and in this case I'm using agave syrup. 15 gram miodu, cukru
a ja użyję syropu z agawy. So 15 grams, overdid it a bit. 15 grams is about a tablespoon. 15 gram to około łyżki. W zależności z czego używamy, bo płyny również mają różny ciężar, tak? Różną gęstość. 100 gram słonecznika lub pestek dyni, a my damy po 50 gram. So 100 grams of sunflower seeds or pumpkin seeds, but I'm going to go half and half. Także pół na pół. Skoro są takie i takie w domu, to dlaczego nie? Na pewno nam nie zaszkodzi. It's not going to hurt us if we're going to use both, right? So, okay. What's next? Następnie dodajemy 10 gram octu balsamicznego lub białego octu winnego. So the next step is to add 10 grams of white wine vinegar or balsamic vinegar. I am going to use white wine vinegar because I think balsamic vinegar has a specific taste that I don't want to have in my bread. Ocet balsamiczny według mnie ma taki specyficzny smak, którego bym nie chciała mieć w swoim chlebie. 1,5 łyżeczki soli. Teaspoon and a half of salt. Okay. And we close this up. Zamykamy, moi drodzy. And 1 minute, speed 3 reverse. 1 minutę, obroty 3 wsteczne i kontynuujemy. Tak, mieszamy nasze składniki. Tam mamy jeszcze 13 minut, więc zobaczymy, tutaj zaraz skończymy. Powiem Wam, co dalej z naszą zupą i z naszym chlebem, a potem wstawię Wam zdjęcia. So we have another 13 minutes for our soup and meatballs to be steamed. There is a few more steps in the soup, and I will tell you about that because we're almost done with the bread, and I don't want you to be waiting with me for such a long time. So I'll just post pictures afterwards when everything is done. So hi Kasia, nice to see you. And yes, we have somebody I also don't know the name on Instagram. So thank you for joining. So tell me, do you make your own bread? And we have Jerry on YouTube. Thank you for joining. So tell me, do you make your own breads? How often? Is it being difficult for you? Okay, so this is our batter. Look at this. About a minute, right? Everything is mixed in together, incorporated, and we transfer this into our bread pan. Więc przekładamy to do naszej wcześniej przygotowanej foremki. Okay. And as I mentioned, we don't need to proof this because it is going to be steamed and that's going to be enough for proofing. Że jak wspomniałam już wcześniej, nie musimy odstawiać naszego chleba do wyrośnięcia, pomimo że jest na drożdżach, ze względu na to, że będzie on się piekł, gotował, robił na parze przez godzinę i to wystarczy, aby on sobie urósł. So it's going to be steaming for an hour, and like I said before, it is going to be enough time to be steamed, to proof and rise and be perfect at the end. Okay, a lot of batter. Okay, so let me show you a trick with the batter because there is quite some batter underneath our knives, our blades. Ponieważ jest troszeczkę dość sporo ciasta pod naszymi nożami, to pokażę Wam taki mały trik. Oh, hi Marzana, hi Tomek. So what's the trick? We go home, we slide to the left and we go into turbo mode. Także idziemy na domek, przesuwamy w lewo i włączamy na turbo. I teraz musimy przycisnąć na drugi nasz okrąg i włączamy. So we need to touch the other dial, turn it on and go back home. So go back on the green icon and look at this. Whatever was underneath the blades is on the side and now we can scrape it more easily. Także zobaczcie, to co było pod naszymi nożami, to teraz jest na ściankach i teraz
łatwiej możemy to zgarnąć kopystką, a to taka około dobrej łyżki, więc to będzie dodatkowa odrobina chleba. So it was about a tablespoon, so this is going to, make a little bit more of bread. Okay, so I think I'm done here. Let me taste this. Tastes good. I like buckwheat. Dobrze smakuje. Lubię kaszę gryczaną. Okay. Let me rinse my finger. But I like to do that, right? So now we need to put some saran wrap on our pan. Także teraz folią spożywczą przykrywamy naszą foremkę z naszym chlebem. Okay. Okay, ready? So this is done. So some saran wrap around it, underneath. Okay. Now we put this in on the bottom in our aroma. Okay. I stawiamy, moi drodzy, do naszej waromy. And we rinse our mixing bowl, but I'm not going to rinse it. I am going to use another mixing bowl, and I am going to place yes, we're going to continue here. So we have a clean mixing bowl, and I put a liter of water in there. Yes, 1.1. Także dodaję, moi drodzy, 1,1 litra wody. We have a mark on our mixing bowl of 1 liter, some added a teeny more. And we're placing this here. Więc wstawiamy, moi drodzy, przykrywamy przykrywką. We cover with our lid, place our aroma on top, cover it up, and we steam it for 60 minutes. Także, moi drodzy, jak widzieliście, wstawiłam blaszkę, wody mamy 1,1 litra, zamykamy naszą waromę i na parze pieczemy, gotujemy nasz chleb, parujemy przez godzinę. So that's all about the bread. Także to jest wszystko już o chlebie. Co robimy dalej z zupą? Po 20 minutach, mamy jeszcze 7 minut, nie będę trzymała Was tak długo. So after 20 minutes, we have 7 minutes left. I'm not going to keep you here that long. We actually add mint leaves that I mentioned before. Także po tych, jak się nam czas skończy w zupie, dodajemy listki mięty i dodajemy ten czosnek, który zgarnął to mięsko ze ścianek naszego naczynia miksującego. Dodajemy to i gotujemy przez około 5 minut. Następnie oczywiście próbujemy, podajemy z naszymi klopsami. So after the time is up, we add, hi Lena. So we add the mint, and then we add the garlic with the that we scraped with the meat scrapings. We cook for another 5 minutes, and of course we serve with our meatballs and garnishing, and we have a meal. It's a really nice soup. It's going to be a heavier soup or thicker because of the well, not heavier, not thicker. It's going to be more nourishing, a meal in one, because of the potatoes and the meat that it has. Także zupa ze względu na to, że ma mięso, ma ziemniaki, będzie bardziej treściwa, więc może akurat będzie to jedyna rzecz, którą będziecie mieli na obiad, tak? Także dziękuję Wam serdecznie, wstawię Wam zdjęcia chleba, hi Ilona, chleba i oczywiście naszej zupy po skończeniu, abyście mogli zobaczyć, jak wygląda końcowy rezultat w moim wydaniu. So when I'm done, I'm going to post pictures of the bread and of course of the soup for you, so you can see what it looks like in made by me. Okay, so might be a little bit different than what you see on the pictures I cook right here, but that's okay. So thanks for watching, thanks for joining, and until next time. Dziękuję, że byliście, dziękuję, że dołączyliście i oczywiście do następnego razu. Pozdrawiam Was serdecznie. Enjoy your afternoon. Bye bye.